Mamy karnet dwugodzinny, normalny za 115 zł, ulgowy za 100. Tutaj podczas spaceru właśnie w chmurach mamy takie tarasy widokowe, przeszklone, na których możemy sobie stanąć i zrobić zdjęcia. I również tutaj możemy kupić bilety na zjeżdżalnię. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądają tutaj trasy zjazdowe. A przy dolnej stacji znajduje się drugi wyciąg taśmowy. Siemanko! Witajcie kochani! Właśnie przyjechaliśmy do Zakopanego, a dokładniej znajdujemy się przy górnej stacji kolei narciarskiej tutaj Małe Ciche. Bartek się właśnie szykuje, żeby pójść od razu na stok, bo już nie może się doczekać. Ja najpierw wybieram się tutaj na wieżę widokową, pokażę Wam, jakie mamy z niej piękne widoki. Jest to stosunkowo nowa atrakcja tutaj w tym regionie, także zapraszamy Was do oglądania. Tak jak Wam mówiłam, Bartek już tam sobie pojechał w dół. Tutaj jest górna stacja, tuż obok niej znajduje się właśnie gospoda, a my przejdziemy tutaj teraz dalej. Pokażę Wam tutaj wokół, co tutaj możemy znaleźć. Górna stacja zlokalizowana jest przy hotelu Tatry. Jest to 3-gwiazdkowy hotel, a przy nim właśnie wieża widokowa, na którą teraz się wybieramy. Jak jechaliśmy tutaj, była okropna mgła po drodze, a po dojechaniu na miejsce mamy rewelacyjną, piękną pogodę. Świeci słońce, w ogóle widać przepięknie góry. Naprawdę nie możemy narzekać, co akurat do pogody to nam się bardzo tutaj udało to dzisiaj. I mamy nadzieję, że przez najbliższe dni, kiedy tutaj będziemy, będzie tak cały czas. Tutaj w kasie Wam pokażę teraz, jakie są ceny karnetów. Mamy karnet dwugodzinny, normalny za 115 zł, ulgowy za 100. 4 godzinki kosztują 120 zł, ulgowy 110. Tak to wygląda na chwilę obecną. Są takie podstawowe karnety. Oczywiście mamy tutaj możliwość zjazdów po godzinie 16, wykupienia karnetu na kilka dni, więc mamy tutaj wiele różnych możliwości. Jeśli chodzi o parking, to mamy tutaj dosyć dużo miejsca właśnie na tej stacji górnej. Dla osób, które korzystają z wyciągu, parking jest darmowy. Po jednej stronie jest kolejka, z której Bartek tam zjeżdża sobie z tamtej strony, a tutaj mamy taki mały wyciąg orczykowy. Tu jest bardzo mała górka, właśnie można sobie z tego tutaj skorzystać. Oczywiście jest tutaj szkółka narciarska, więc jeżeli ktoś by chciał się doszkolić albo zacząć swoją przygodę z nartami, to właśnie tutaj może z tego skorzystać. A teraz idziemy na wieżę widokową. Pytaliśmy w kasie właśnie podczas zakupu karnetów na stok, czy jest możliwość zakupienia tutaj biletu na wieżę widokową. Niestety nie było takiej możliwości. Bilety trzeba kupić tutaj na miejscu przy wieży osobno. Zaraz zobaczymy, w jakiej są cenie. Jeśli ktoś podróżuje ze zwierzakiem, to tutaj ma możliwość zostawienia go obok kas. I teraz tak, cennik mamy tutaj na zjeżdżalnię, to jest 10 zł, 6 zjazdów to jest 50 zł, ale samo wejście na górę to jest 69 zł za osobę dorosłą. Dzieci od 3 do 11 lat płacą 53 zł. Idziemy kupić bilety. Bilety możemy kupić tutaj w automatach lub w kasie. Nie ma kolejki, więc ja idę do kasy. Za bilet, tak jak mówiłam, zapłaciłam 69 zł i teraz wchodzimy tutaj na całą ścieżkę. Tutaj przy wejściu kończy się zjeżdżalnia, na którą właśnie jeden zjazd kosztuje 10 zł, a tutaj odwieszamy maty. A teraz ruszamy. Skorzystamy z tego dzisiaj właśnie, że są piękne widoki, że jest świetna pogoda. Tutaj jest właśnie ta wieża, zjeżdżalnia obok, a tu możemy zobaczyć sobie stok. Idziemy. Zaraz zobaczymy, może uda mi się gdzieś tutaj Bartka wypatrzeć. On już oczywiście pojechał na dół, więc nie mam pojęcia, gdzie jest teraz. Nie mógł się już doczekać, aby zacząć jeździć na nartach dzisiaj, więc uznaliśmy, że się rozłączymy na chwilę. Ja dołączę do niego później. Tutaj podczas spaceru właśnie w chmurach mamy takie tarasy widokowe, przeszklone, na których możemy sobie stanąć i zrobić zdjęcia z piękną panoramą Tatr z tyłu. Sami zobaczcie. Biorąc pod uwagę ilość osób, jaka tu jest aktualnie, no to żeby sobie właśnie zrobić zdjęcie tutaj na tarasie, trzeba poczekać w kolejce.
A mnie czeka dosyć długi spacer do tego najwyższego tarasu, tam na samej górze. Myślę, że spędzę tutaj sporo czasu, zanim pójdę w ogóle na stok do Bartka. Także idziemy. Jest to bardzo ciekawa atrakcja tutaj w tym regionie, ale osobiście uważam, że 69 zł za jeden bilet jest to dość wysoka cena. Mimo wszystko, mimo tych pięknych widoków, ale jednak cena jest dość wysoka. Szczerze, nie mogliśmy sobie wymarzyć dzisiaj lepszej pogody. Jest naprawdę fantastycznie. Wieża widokowa ma 854 metry długości, tutaj tej drewnianej kładki, więc jest to dosyć długi spacer. Znajdziemy tutaj również dwie zjeżdżalnie, a górny taras ma powierzchnię 75 metrów kwadratowych. Właśnie na niego się kierujemy. Dodatkowo jest tam 75 metrów kwadratowych siatki, na którą będziemy mogli wejść. Ja osobiście na tą siatkę na pewno nie wejdę, bo ja się boję takich rzeczy, ale jest mnóstwo zwolenników takich atrakcji, którzy chętnie z tego skorzystają. Tutaj właśnie znajdują się tunele z siatki, po których można się przemieszczać i dodatkowo ta siatka u góry. I również tutaj możemy kupić bilety na zjeżdżalnię. Tak jak Wam mówiłam, jeden zjazd kosztuje 10 zł. Jest kilku chętnych, ale my to omijamy i idziemy dalej. Ścieżka w chmurach otwarta jest codziennie od godziny 9 do 17. Tylko teraz w okresie właśnie świątecznym, noworocznym te godziny mogą być inne. No i jesteśmy na samej górze. Zobaczcie, jest tutaj dosyć dużo osób, ale i tak nie przeszkadza to, żeby cieszyć się widokami. Przejdziemy wokół. Z tej strony mamy tutaj właśnie szklany taras. Można sobie zrobić rewelacyjne zdjęcia. Szczególnie przy takiej pogodzie, jak jest dzisiaj. Zaraz Wam pokażę, jakie mamy piękne widoki. Tutaj właśnie przez ten szklany taras możemy widzieć z tej strony stok, dolną część tutaj kładki. Są tutaj właśnie ostrzeżenia, że na tej szklanej części może być maksymalnie 70 osób. No i oczywiście tutaj, tak jak Wam mówiłam, zjazd. Niestety śniegu nie ma zbyt wiele. Jest to jeden z nielicznych stoków narciarskich obecnie otwarty. Te, na które my liczyliśmy, że uda nam się wybrać w tym roku, niestety są zamknięte. Nie ma śniegu, nie ma pogody, nie ma warunków odpowiednich do tego, więc niestety stoki narciarskie w większości są jeszcze pozamykane. Ale tutaj na górze właśnie możemy przejść wokół. I tutaj na środku właśnie są te siatki. Tutaj przy tych siatkach jest komunikat, że w środku może być maksymalnie 35 osób. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam taka mała dziewczynka właśnie się wspina po jednej w środku. Także jest to zdecydowanie atrakcja dla dzieci, a my idziemy dalej. Są tutaj takie metalowe tablice, na której pewnie za jakiś czas pojawią się fotografie z tym, jakie szczyty widzimy z danej strony, ponieważ mamy tutaj widok 360 stopni. Tutaj na dole jest ten orczykowy wyciąg, tuż obok parking, na którym stoi nasze auto. Jak sami widzicie, tutaj właśnie działa szkółka. Aktualnie widać dzieciaczki, które się tam uczą jeździć. I tutaj mamy taką dużą siatkę, na którą można sobie zejść. Tak jak Wam mówiłam, ja na to nie wejdę, ale są osoby, które z tego korzystają.
Ja nie jestem fanką takich atrakcji. Już wiecie, jak wygląda cały skywalk, jakie widoki na Was tutaj czekają, a ja teraz schodzę na dół i ruszam na stok. Osobiście uważam, że mimo dość wysokiej ceny warto skorzystać z tej atrakcji. Naprawdę widoki są rewelacyjne, szczególnie przy tej pięknej pogodzie. Teraz możecie zobaczyć tą zjeżdżalnię z tej perspektywy i szczerze mówiąc zjazd jest dosyć długi. Także jest to na pewno jedna z ciekawszych atrakcji w tym miejscu, szczególnie dla najmłodszych, ale trzeba zaznaczyć, żeby skorzystać ze zjeżdżalni trzeba mieć minimum 120 cm wzrostu. Takie są wytyczne tam przy wejściu właśnie do zjeżdżalni. Zobaczcie sami, tak tutaj z dołu wygląda cała wieża. Tutaj jest ta zjeżdżalnia, trzeba przyznać, że jest dosyć długa. No i tutaj oczywiście mamy wyjście. Teraz będziemy się tam kierować. Na koniec naszego spaceru nie może zabraknąć sklepu z pamiątkami. Mamy tutaj na przykład puzzle w cenie 65 zł, koszulki, czapki, rękawiczki, wszystko tutaj właśnie z symbolem wieży. Także sami zobaczcie. Mamy także plecaki, magnesy. Na pewno jakieś zaraz zakupimy. O, tutaj mamy takie drewniane po 16 zł. Te są właśnie po 16, te są po 18. Także jak sami widzicie, jest tutaj mnóstwo różnych gadżetów, które można sobie zakupić na koniec. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądają tutaj trasy zjazdowe. My znajdujemy się tutaj w punkcie E, koło hotelu Tatry mniej więcej. I na jedną stronę właśnie mamy tutaj zjazd kolejką i tutaj trasę A, B i C. A po drugiej stronie mamy wyciąg orczykowy, ten malutki właśnie, i szkółkę narciarską. Także tak to wygląda. Niestety nie wszystkie trasy jeszcze są otwarte. Sami zobaczcie. Tam jest właśnie wieża widokowa. Tutaj mamy górną stację kolejki, wyciągu. I teraz zobaczycie, jak wyglądają tutaj trasy zjazdowe. Już wiecie, jak wygląda tutaj ten główny zjazd pod kolejką. Jesteśmy teraz właśnie w dolnej stacji kolejki. Zobaczcie sami. Nie ma w ogóle problemu tutaj dzisiaj, jeżeli chodzi o ilość ludzi. Po prostu jak zjeżdżamy z góry, to od razu możemy wjeżdżać ponownie na górę. W dolnej stacji tutaj również znajdują się kasy biletowe oraz szkółka. Teraz zobaczymy, jakie są tutaj ceny. Mamy szkolenie indywidualne, gdzie jedna lekcja za jedną osobę kosztuje 175 zł. Tak to wygląda, ale oczywiście można wykupić różne pakiety. Tutaj mamy również restaurację i wypożyczalnię sprzętu narciarskiego, jeżeli ktoś nie posiada swojego. A teraz Wam pokażę jeszcze tutaj drugi wyciąg. Tutaj mamy wjazd kolejką na górę, na tą górną stację. Tuż obok właśnie znajduje się bistro i kawiarnia. Można sobie tutaj coś zjeść. Oczywiście tak samo z tej strony mamy wypożyczalnię sprzętu.
Tutaj na dole jest parking i budki z pamiątkami. Tak to wygląda. A przy dolnej stacji znajduje się drugi wyciąg taśmowy. Przy tym wyciągu taśmowym również tutaj nie ma kolejek. Od razu po zjeździe sobie wjeżdżamy na górę. On jest tutaj taki króciutki dla osób, które się dopiero uczą. Ja teraz właśnie tutaj zjadę, żeby Wam go pokazać z drugiej strony. Tutaj mamy komunikat właśnie, w którym momencie możemy wejść na taśmę. Wyciąg jest taki króciutki, taśmowy. Tutaj również mamy malutki bar właśnie przy zakończeniu wyciągu tego taśmowego, więc również tutaj można sobie posiedzieć w słońcu. Bardzo fajne miejsce. Jesteśmy już na kolejce, wjeżdżamy na górę. Wiecie, jak wyglądają wszystkie zjazdy tutaj z tej strony. Nie ma ich zbyt wielu, niestety. Obok jest wyciąg w ogóle nieczynny, bo nie ma śniegu. Pojeździliśmy troszeczkę, na tyle, ile było możliwości. Kotek, jak wrażenia? Było super, pogoda, o tak powiem. Pogoda super, warunki trochę gorsze, ale naprawdę i tak nie jest źle. Tak, Fajnie, że się w ogóle udało przy tych plusowych temperaturach pojeździć cokolwiek. Dokładnie, ale ja muszę zwrócić Waszą uwagę na to też, że trzeba zachować ostrożność na stoku, ponieważ ja osobiście miałam mały wypadek dzisiaj tutaj. Pewien człowiek we mnie wjechał, nie zachował w ogóle żadnej ostrożności podczas zjazdu. Na szczęście skończyło się to tylko na kilku siniakach, ale mogło być zdecydowanie gorzej. My teraz uciekamy do hotelu. W osobnym filmie pokażemy Wam, jaki obiekt wybraliśmy. Zachęcamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Bye. Pa!